Jestem w Pinar del Rio i poznałem bardzo fajnych ziomków. Na ulicy poczęstowali mnie cygarem. Kupiliśmy parę drineczków. Pokazali mi kilka knajp, które są bardzo tanie, gdzie można cały obiad zjeść za 2 kuki. A w mój Casa Particulares obiad jest za 8, więc to jest dość spora różnica. Bo jutro cały dzień spędzam, prawie cały dzień spędzam w Vinales. Także jutro w zasadzie najważniejsze rzeczy, które można zobaczyć na Kubie. Także do jutra. Ah, es una película para mis amigos en Polonia. Polonia. ¿De polaco? Sí, 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 soy polaco. Yo fui a Polonia, estuve en Wichi. Disney, chocolate. Chocolate. Esto es mojito. Mojito, muy justo sobre mojito. Vas a tomar mucho mojito. Mucho mojito, perfecto. Con una tijera lo corta solo un pedacito, o si no, un agujero. Agujero. Sí, un hueco para que tire el humo. Ajá. ¿Ves? Para que el humo dispare. Wchodzimy do jaskini, która jest już zamknięta, więc nie możemy pływać łódką, niestety. Bo do 5 jest pół do 6. Chcieliśmy, że jest do 6. Idziemy zobaczyć tak czy siak. Na zewnątrz pada, jest masakryczna ulewa. Przy okazji spotkałem 3 chłopaków z Czech. Dołączyłem się do nich, już łaziliśmy na koniach. Udało nam się do ostatniej łódki wsiąść. Na szczęście Paty nas wziął za trochę mniejszą opłatą, bo biuro biletów już było zamknięte. Więc możemy trochę popodziwiać. Jesteśmy dalej w Vinales. Mamy godzinę 9 za 5 i nie mamy za bardzo jak się dostać z powrotem do Pinar del Rio. Żaden samochód nie chce jechać, bo jest za daleko, bo nie będziemy się chciało później wracać. To nawet nie jest kwestia ceny, bo nie mówią ceny, tylko po prostu, że nie jest za daleko, nie chcą się, nie. Z pół godziny w jedną stronę. Udało nam się załatwić taksówkę. Patrzcie, jaki tu jest wypas. Radio, ekran, można sobie puszczać wideo normalnie. Taksówka, zwariowałem. I jedziemy na Cayo Futias. Taksówka na nas czeka, później wracamy z powrotem, także cały dzień dzisiaj na plaży. Więc do zobaczenia pod wodą.
Jesteśmy na Cayo Utias. Nie wiem do końca jak to poprawnie wymawiać. Patrzcie jaka jest woda i tam wszędzie gdzie są te ciemne obszary to są kamienie, które są pokryte tu życiem morskim. Z chłopakami jesteśmy w drodze na Playa Larga koło okolicy Ciempołego, żeby zobaczyć aligatory. I jechaliśmy tym samochodem. Tym Peugeotem, który się zepsuł. I teraz jedziemy w Fiacie Punto, który ma klimatyzację, elegancko, wszystko. Bardzo przyjemnie. Z panem... Kogo jedziemy? Ruben Barrichello. Ruben. Z panem, który się nazywa Ruben. Także jedziemy i mam nadzieję, że dojedziemy. Mamy wynajętą taksówkę na cały dzień, która będzie wozić po okolicy Playa Larga. Jaskinia z rybami, teraz krokodylem, później Playa Giron, Zatoka Świń. Powinno być ciekawie dzisiaj. I na obiad dzisiaj będziemy mogli zjeść z chłopakami krokodyla. A, Tyle ty się dałaś. jedziemy teraz do Ciempołegos i już podjeżdżamy w zasadzie. Podobno stare miasto jest całkiem fajne. Spałem w sumie całą drogę, ale dzisiaj jadłem mięso z aligatora. Moje urodziny są dzisiaj, także należało mi się coś ciekawego od życia. I powiem wam, że naprawdę dobre mięso. Jak macie możliwość, żeby sobie skosztować, to bardzo wam polecam. Bardzo dobre mięsko. Coś między rybą a kurczakiem. Jesteśmy w Ciempołegos, tak jak widać, na Malekonie. Wypiliśmy kilka piwek, a teraz się zaczynają moje prawdziwe urodziny, bo do gry wchodzi Havana Club. 3-letni, razem z przepitką za 8 kuków, 5,5 funta. To jest 30 zł. Za 0,7 z przepitą. Takie urodziny to ja rozumiem. Także zdróweczko. Estamos con el ingeniero Eduardo haciendo un tour rumbo al Nicho y después Trinidad, Sí. por al lado del mar. Ah, muy bien. Jest tak gorąco, że jest asfalt, się to nie wytrzymuje temperatury. Siempre le hago así. Tak się chłodzi silnik, jak jest zbyt gorący. I no al dentro? No al dentro? Błąd chłodniczy? Toyota. Więc jak się okazuje, nasz kierowca jest
mechanikiem samochodowym, tylko mówi, że jako mechanik to on tu zarabia raptem 30 kuków miesięcznie, czyli jakieś $30, 30 euro na miesiąc. Dlatego mówi, że to nie jest opłacalne i dlatego jest taksówkarzem. A chłodnica, którą ma przy tym silniku Toyoty, jest po prostu dla tego samochodu za mała. Dlatego musi polewać ją wodą, żeby bardziej schłodzić silnik. Większość samochodów ma silniki z Toyoty, bo po pierwsze są to diesle, które dużo mniej palą, a po drugie są dużo bardziej wytrzymałe. Wszyscy, jeżeli tylko mogą, jeżeli tylko stać na to, to zmieniają silniki na Toyota. Jesteśmy w parku El Nicho. Idziemy najpierw do góry. Tam jest główny wodospad i dwa jeziora, które mają krystalicznie czystą wodę, która ma około 16 stopni. Jesteśmy przy wodospadzie El Nicho. Jest jeziorko. Taki wodospad. A tutaj mamy malutkie jeziorko, zobaczcie. Jestem w Trinidadzie. Udało nam się dotrzeć szczęśliwie i cudownie. Jestem w Muzeum Architektury, które jest zamknięte, ale zostaliśmy wpuszczeni przez bardzo miłego pana do środka, do patio. Także możemy zobaczyć, co tu się dzieje. Niewiele. Szczerze wam powiem, z zewnątrz to jest najbrzydszy budynek na placu. Tutaj głównym placu. Ale z tego co widzę, mają zegar solarny, który nie działa w tym momencie, z tego co widzę, bo słońce tu nie pada. Pero no se trabaja bien porque no hay sol aquí. Ahora no hay sol, pero cuando hay sol sí trabaja magnífico. ¿Y por qué no es más alta? ¿Por qué no es más alta? Debe de estar ahí. Eso estuvo siempre ahí. Desde 1730. No, sí, yo entiendo, pero porque es... Ah, vale, y en este tiempo no estaba esta casa. Sí, sí, estaba esta casa. Y pero no hay sol aquí. ¿Y por Sí, qué no no es más alta? No importa porque Porque por las tardes no les importa qué tiempo es. No, porque lo compraban para lujos. Nie wiem co powiedział. Pan jest na tyle miły, że nie musimy płacić za wejście, a pokazuje nam jak w 1800 roku wyglądał prysznic. Od boków woda i z góry i aparat, który sprawdzał temperaturę na środku, żeby nie była za gorąca, żeby nie była za zimna. I mało tego, nawet od dołu też była podawana woda. Więc z każdej strony. Widzicie tą wieżę? Zaraz tam pójdziemy. Idziemy do góry. Czeka nas trochę schodów. Także do roboty. Idziemy zobaczyć słynne schody i Casa de la Musica, czyli dom
muzyki. Teraz jestem na dworcu autobusowym w Trinidadzie, jedziemy do Ciego de Ávila i będę próbował się dostać na jedną z najładniejszych plaż na całych Karaibach, czyli Playa Pilar na Cayo Guillermo. Dostaliśmy informację, że w kasie nie możemy kupić biletów, dlatego ziomek próbuje załatwić nam bilety na pociąg. Możemy też kupić pociągu, ale jest to dużo wyższa cena, bo jesteśmy turystami. Pociąg odjeżdża za 3 minuty. Mówią, że na Kubie pociągi są bardzo spóźnione, a my ledwo zdążyliśmy na nasz, który wyruszył dokładnie 10 po drugiej, czyli zgodnie ze rozkładem. Jest mały przeciek w samochodzie. Jadę teraz w Chevrolecie z 58 roku. Jest to chyba najstarszy samochód, którym jechałem na Kubie, który ma skrzynię automatyczną, ale nie jest nasterowana komputerem, tylko jest sterowana ręcznie. Nie zmienia to faktu, że cały czas nogę się trzyma na gazie. Dodatkowo jest to jedyna możliwa droga, żeby się dostać na Cayo Coco, na Cayo Guillermo. Nie ma innej drogi niż taksówką. Są autobusy, ale one są bardzo prześcierane i są tylko dla pracowników. Próbowaliśmy się dostać na taki autobus, nie udało nam się. Nie chcieli nas zabrać. Więc bierzemy taksówkę. Taksówka nas czeka tam cały dzień, my sobie pływamy, zwiedzamy rafy koralowe, życie podwodne i tak dalej. A później wracamy nie do Morony, tylko już do Ciego de Ávila, gdzie chłopaki jadą do Santiago de Cuba, a ja wracam do Matanzas. Patrzcie na tą wodę. Wow. 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 Płynę zwiedzać rafy koralowe. ¿Aquí es bien?